I znowu takie klimatyczne uliczki. O, telefon GPS mi gada, jak mam iść. I jedziemy na terminal promowy, łapiemy prom na drugą wyspę Gozo. Na pewno wygodniejsze dużo by było posiadanie samochodu, wynajęcie auta tutaj, no ale raz, że to pewnie kosztuje dużo monet, poza tym tutaj jest ruch lewostronny, także no ja też nie bym był w stanie jeździć, chociaż jestem zawodowym kierowcą, nie bym był w stanie tutaj się przemieszczać samochodem. Dużym minusem transportu publicznego jest to też, że jest mocno nabity, bardzo dużo ludzi jeździ i często całą drogę trzeba stać. Tak jak my w tej chwili jedziemy już prawie pół godziny i całą drogę stoimy, bo nie ma wolnego miejsca. Tutaj obok syn. A tak to wygląda za oknem. Na razie tutaj górki, pagórki, za chwilę zobaczycie trochę morza. Akurat morze po tamtej stronie, piękniejsze widoki. Jesteśmy na terminalu promowym, z którego próbujemy się dostać na wyspę Gozo. No i z tego, co się zorientowałem, to polega to na tym, że płynąc z Malty na Gozo nie kupuje się biletu na prom. Dopiero bilet będzie potrzebny w drodze powrotnej, czyli z Gozo na Maltę. Także tutaj bezpośrednio po prostu staje się w kolejce, żeby dostać się na prom. A jak będziemy wracać, to tam na terminalu, który tak dziwnie się nazywa Emgar, tam dopiero trzeba będzie kupić bilet już na Gozo, na drogę powrotną. Idziemy na prom. Chodź, zobaczymy najpierw na dole, jak wygląda, bo tu są chyba dwa poziomy, wiesz, o tam jest sklepik, restauracja. Duży prom, znaczy duży, nie taki duży, no ale tu restauracja. Szukamy miejsca, żeby było gdzie usiąść. Musimy iść na górę chyba, na drugie piętro, chodźmy. Też końca. Pogoda dzisiaj naprawdę nam... Ładne. Piękna pogoda. Na razie najładniejszy dzień. Dzisiaj mamy poniedziałek, jesteśmy od soboty. To dzisiaj jest najładniej, najcieplej. Mogliśmy ściągnąć kurtki śmiało. O, jesteśmy z przodu promu. Tam płynie kolejny Gozo Channel Line, tak się nazywają te promy, firma, która obsługuje tą trasę. Tutaj właśnie jeden z promów wraca do portu. Już otworzył przednią klapę wjazdową dla aut. I z tego, co widzę, tak mi się wydaje, my będziemy płynąć, jesteśmy chyba na identycznym promie. To jest wszystko Gozo, wyspa. To, tam. No to jest bliziutko. Tylko będziemy płynąć. 25 minut. Wyspa Gozo znajduje się zaledwie 2,5 km od Malty. Powierzchnia wyspy to 67 km², a mieszka na niej około 37 000 osób, także jest dużo mniejszy niż Malta. Piętrowe, wycieczkowe autobusy już czekają na turystów.
za chwilę wysiadamy. O, liny rzucone. Taka mała zatoczka z łodziami, z jachtami. Zaraz tutaj przy terminalu na wyspie Gozo. Autobusy w 100% elektryczne. Tutaj taki jeden z placów. Stoliki, restauracje. Tu jakiś pomnik. Sklepiki po bokach. Tam w oddali widzę jakiś sklepik z pamiątkami, także zaraz tam idziemy. I znowu takie klimatyczne uliczki. O, telefon, GPS mi gada, jak mam iść. Jestem naprzeciwko Bazyliki Świętego Jerzego z 1678 roku. Tak wygląda. Zaraz spróbujemy wejść do środka. A tu zaraz w koło, tuż naprzeciwko Bazyliki, knajpki, restauracje. Ludzie siedzą przy stolikach, zajadają się. Młody też przysiadł. Już oczywiście znowu głodny. Wchodzimy do środka. Chodź, Wiktor. Jestem w środku Bazyliki Świętego Jerzego. Nie będę tutaj głośno gadał, bo wiadomo, kościół. Wchodzimy na teren Cytadeli, zapłacimy bilety. Z tego co wyczytałem, chyba 8,5 euro będę musiał zapłacić za siebie i za młodego. Pierwsze fortyfikacje Cytadeli datowane są nawet na 1500 lat przed naszą erą. Natomiast te obecne fortyfikacje na 1622 rok naszej ery. Tutaj pomnik widzę naszego papieża Jana Pawła II. I o dziwo, tutaj nawet w miarę artysta się postarał i papież jest podobny z twarzy do samego siebie. Na razie oglądamy wszystko to, co można za darmo, tak? Czyli jesteśmy tu na terenie tej Cytadeli. Na razie za nic nie musieliśmy płacić. Chodzimy tu po otaczających murach. Tutaj panorama Gozo. A jesteśmy w stolicy Gozo, która też ma taką jakby podwójną nazwę. Bo dawna nazwa to jest Rabat, a taka obecna nazwa dopiero nadana tam chyba pod koniec XIX wieku na cześć królowej chyba brytyjskiej, to jest Wiktoria. Także tu te nazwy jakby chyba tutaj wymiennie funkcjonują. Rabat albo Wiktoria. Panorama Wiktorii z drugiej strony. Tamten kościół, który widzieliśmy wcześniej, czyli Świętego Jerzego, Bazylika. No ciągle jesteśmy na terenie Cytadeli. Także wygląda mi na to, że dzisiaj chyba to jest wstęp darmowy, albo bilet tylko obowiązuje, żeby wejść tam do środka, do kościoła. A tutaj pod tych murach, po fortyfikacjach, póki co chodzimy za darmo. Nikt nas tutaj
nie złapał, nie dopominał się o bilet. Zaraz wejdziemy tam wyżej schodami, tam gdzie są ludzie, tam jest chyba lepszy punkt widokowy, bo jest jeszcze wyżej. Także będzie jeszcze fajniejsza panorama tutaj Wiktorii, stolicy wyspy Gozo. No i tak chodzimy tu po tych murach Cytadeli. Już weszliśmy chyba najwyżej jak się tylko da. Taka panorama. Tam w oddali widać morze. W tamtą stronę chyba jest Malta, tak mi się wydaje. Tutaj pod słońce, także tam główny budynek, główny kościół. Fajnie jest, ciepełko, naprawdę, wiosna. Najcieplejszy dzień od soboty, a dziś mamy poniedziałek. I na żaden deszcz raczej dzisiaj się nie zanosi. Także całe szczęście te prognozy takie długoterminowe, przewidywania się nie sprawdziły. I póki co warunki atmosferyczne nam dopisują. Cytadela, wyspa Gozo, w stolicy wyspy Gozo jesteśmy, która, tak jak mówiłem, ma podwójne nazewnictwo. Obecna nazwa to Wiktoria, wcześniejsza nazwa Rabat. No powiedz, to fajnie, podoba Ci się? Kotek, zobacz, spróbuj go pogłaskać teraz. Ja nagram, no. Co mi ucieka? No podejdź bliżej, spróbuj go pogłaskać. No to, co udało nam się obejrzeć, pochodziliśmy po tych murach Cytadeli za darmo. Okazało się, że bilet płatny, wejściowy, czyli za mnie i za syna bym musiał 8,5 euro zapłacić. To obowiązuje tylko do tego głównego budynku, do tego kościoła, tam gdzie był pomnik naszego papieża. No i tam jest jakieś muzeum archeologiczne, no po prostu kościół, tak? Ale nie można było zapłacić kartą, no a ja gotówki przy sobie nie noszę i odpuściliśmy sobie, a nie chce nam się teraz chodzić gdzieś, szukać tutaj, wracać do centrum miasta, żeby wypłacić pieniądze do bankomatu i znowu tu przychodzić, także już sobie darujemy. Tutaj taka makieta tej Cytadeli. Ale co chciałem wam powiedzieć, no jestem po prostu mega zdziwiony, bo tu dosłownie co druga osoba to są ludzie z Polski. Jest tu tyle Polaków. Nie wiem, czy to wynika z racji, że teraz są ferie zimowe. No, jak ktoś dobrze szuka i odpowiednio wcześnie kupił bilety, to te loty na samolot też były tanie. Hotele nie są drogie. I jest tu po prostu Polaków mnóstwo. I Tyranci. Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o turystów, to Polaków właśnie jest tutaj najwięcej. No może to takie złudne po prostu odczucia, wrażenie, bo akurat ten język rozumiem, bo tam słychać różne inne języki też w koło, ale z Polaków czy w autobusie, czy tak jak mieszkamy w hotelu,
połowa gości hotelowych Polacy. Tak samo tutaj, co chwilę słychać język polski. Wracamy jeszcze chwilę, poszwędzamy się tutaj po Wiktorii, po stolicy Gozo i będziemy szukać autobusu, żeby podjechać gdzieś na wybrzeże, na jakąś taką plażę bardziej piaszczystą. Może uda nam się zobaczyć jakieś klify. Siedzimy na schodach pod taką kamienicą. Polacy na nas wszędzie patrzą. Naprzeciwko jakiś kebab. Zaraz też się zorientujemy, co tam fajnego dają. Znowu siedzimy w autobusie na Gozo. Zwiedziliśmy już stolicę Wiktorię, byliśmy na Cytadeli, czyli najważniejszym zabytku tutaj w stolicy Gozo. I teraz jedziemy autobusem. Zostało nam gdzieś z 15 minut na jedną z plaż. Ramla, czy jakoś tak się nazywa. To chyba jedna z niewielu takich piaszczystych plaż, które tutaj mają być na Gozo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tak wyglądają zabudowania na Gozo. Co to znaczy? Ramla Bay, tak się nazywa zatoka, gdzie jest jakaś taka plaża piaszczysta. Idziemy tam, w tamtym kierunku, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A tam, nie wiem, czy pod słońce widać, tam jest taki porzucony ośrodek, czy to był hotel. Spróbujemy tam dojść, bo to w tej chwili to jest taki urbex, a ja lubię takie rzeczy, także spróbujemy tam wejść. Widzę, że tam ludzie akurat teraz schodzą, czyli jest jakaś możliwość tego oglądania. Jak widzicie, znowu musiałem założyć kurtkę i czapkę, bo od morza jednak tutaj wiatr wieje, jest dosyć chłodno. Zobaczymy, na ile ta plaża jest tutaj piaszczysta, bo na razie tutaj kamienie, kamyki. Oczywiście nie ma sezonu, nic się nie dzieje. Ramla Bay, zatoka Ramla, jedna z niewielu piaszczystych plaż tutaj na wyspie. No wiadomo, jest poza sezonem, także ludzi za wiele tu nie ma, no ale trochę jest. Wszędzie kamyczki tam. O, zobacz, kurde, co to jest? Meduzy. Co to jest? Ja pierdzielę, to są robaki, meduzy to są takie małe. Co to jest? Zobaczcie, Co to? to są meduzy takie małe, to są stworzenia, tylko te są nieżywe jakieś. Nie żyją one? No nie żyją, Tak? nie. Takie galaretowate, takie przezroczyste zwierzątka to są. Mogę je pogłaskać? Nie, to obślizłe, takie niemiłe jest. Nie ugryzą? Ale dlaczego one są martwe, tego nie wiem. Nie ugryzą one. Zobacz, ile tego jest. Zagryzaj. Tak chodzę, tak czuję, co to takie śliskie. A to wszędzie po prostu tutaj setki, dziesiątki tych malutkich takich, nie wiem czy jak to się nazywa fachowo, no ale to takie malutkie meduzy, no. Nie wiem, z czego to wynika, że one tak tu po prostu wypłynęły z
setki, dziesiątki, tu fale je wyrzuciły na brzeg. Tu się wzdłuż plaży ciągnie się tego po prostu setki. Meduz. A tak wygląda plaża poza sezonem. Ludzi nie za wiele. Fale dosyć duże. Tam jakiś taki pomnik. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, co to tam jest. To jest Matka Boska, Madonna. No chwilę nam to zajęło, bo nie jest tutaj łatwo się dostać. Droga taka trochę obślizgła, po deszczach błoto, ale weszliśmy tutaj na teren Ulysses Lodge, tak to jest w internecie opisane. To jest jakiś dawny, porzucony chyba ośrodek, coś jak hotel, w tej chwili totalny urbex. A ja lubię takie rzeczy, także tu pokażę wam trochę, jak to wygląda w środku. O, tutaj były jakieś łazienki, prysznice, jeszcze kafelki, płytki na ścianach. Chodź Wiktor, patrz pod nogi. Wow, tutaj jaka wielka sala, zobacz Wiktor. Może coś masz na głowie tutaj, czy nie? No na głowę może nam nic nie spadnie, ale trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby nic No. możesz paść. Tutaj chyba jakaś restauracja była, nie wiem. Tam bar. Jechać. Różnego rodzaju bohomazy na ścianach. Trochę śmierdzi. No taki totalny urbex. Też lubię takie rzeczy. No nie jest to co prawda to samo co zamek w Łapalicach w Polsce, ale też dosyć dużych rozmiarów. No i ładny mamy stąd panoramiczny widok na tą plażę, na której byłem wcześniej, Ramla, i na morze. No i tak tutaj eksplorujemy Ulyssesa. Różne pomieszczenia, wszędzie bohomazy. No tutaj akurat mało jest takich ciekawych graffiti, większość to takie byle co. No ale widok z okna dosyć fajny. No naprawdę jest to dosyć duże, sporych rozmiarów. Ze swojej świetności musiało tutaj wyglądać pięknie. Tam jakieś ciekawsze graffiti. Wchodzimy do środka. Zobaczcie. Zobaczymy, jak to wygląda. Bohomazy, o tutaj trochę ciekawiej. Tu jakieś kolejne pomieszczenia. Tu chyba jakaś może kuchnia była, bo tutaj chyba piekarnik. Tam jeszcze raz plaża. Ładny, piękny widok. A tutaj porzucony jakiś ośrodek, pałac. Nie wiem co to było, naprawdę hotel. Muszę doczytać, ale no w fajnym miejscu i naprawdę to widzę, tam się ciągnie aż dalej w górę. Także dosyć duże to jest. Wszędzie bohomazy, graffiti. Niektóre takie, o tak jak tutaj, dosyć wulgarne, że tak powiem. Ruiny. Tu jest jakaś brama wejściowa, ale tutaj chyba się nie da wejść. Zamknięte. Dlaczego? Nie wiem, Wiktor, ale tam ludzie wyżej jakoś tam
jakoś chodzą. Jakoś musieli się tam dostać. Jesteśmy już dosyć wysoko. Nasz przystanek autobusowy jest chyba gdzieś tam. Gdzie? Będziemy musieli później znowu zejść ten. Tak mi się wydaje. Ciągle jesteśmy na terenie tego porzuconego hotelu, ośrodka Ulisusa. Ulisus Lodge, tak to się nazywa. Jestem tu chyba na najwyższym punkcie tego ośrodka, na dachu. Udało nam się tutaj wyjść taką obskurną klatką schodową na dach. Tam też jakiś pan chodzi z telefonem po dachu, z kimś rozmawia. A tam cały czas ta nasza plaża Romla, jakoś tak. I zaraz będziemy schodzić tam tą samą drogą, którą weszliśmy, taką nie za ciekawą. I co oni? Będziemy tam schodzić w stronę plaży, później w prawo i tam gdzieś jest nasz autobus. Tam na daleko widzę stoi jakiś autobus. I to jest chyba nasz przystanek no i będziemy wracać już na terminal promowy, bo godzina jest prawie 17. Ruszany żeś. Niedługo zrobi się ciemno, także musimy łapać prom. Wracamy na Maltę. To tyle na Gozo. Za wiele nie zobaczyliśmy. Dzień jest stanowczo za krótki. Szybko się ściemnia. Także jeden dzień, no tutaj jest stanowczo za mało. To nawet nie jeden dzień, tylko te parę godzin, co tutaj byliśmy, to jest za mało, żeby tutaj zobaczyć coś więcej. No ale byliśmy w stolicy Wiktorii, czyli dawnym Rabacie, w stolicy Gozo. No i tu koniecznie chciałem zobaczyć jakąkolwiek z plaż. No i na mapie po prostu sprawdziłem, że to jest ta jedna z niewielu plaż, która jest choć po części piaszczysta, tak? No też jakieś tam rewelacji nie ma, za duża ta plaża nie jest. Kamieni takich większych też trochę. No i wszędzie to, co wam wcześniej pokazywałem, takie te martwe, małe, tak jakby meduzy, tak? Obślizłe. I to tyle. Schodzimy, wracamy na autobus. Jedziemy na terminal promowy. Wracamy z Gozo na Maltę. Tutaj tacy w tle znajomi z Indii, dwóch panów z Indii i jedna pani z Brazylii. Tutaj się z nimi zapoznaliśmy. Mój syn ciągle ich tu zagaduje. Jeden z tych panów, no, Hindus, bardzo sympatyczny. Ma cierpliwość do mojego syna. No, światowy człowiek, był w ponad 100 krajach. I ciągle tutaj z nimi spędzamy czas, z nimi gadamy.